Trochę się krzywdzimy jako branża, dążąc do realizmu. Zgadzam się, że jest fajne, ale zwiększa znacząco koszty produkcji gier. Gracze nawet jak dostają grę, która wygląda bardzo dobrze, potrafią narzekać, że wygląda strasznie. I mam wrażenie, że po takim bodykamie to jeszcze bardziej się trochę przesunie do przodu. Mam nadzieję, że studia zwrócą oczy w kierunek takich produkcji, żeby wrócić do tej bazy graczy, którzy są zainteresowani realistycznymi grami. Granatomia to podcast stworzony od twórców gier dla twórców gier. Powstajemy dzięki Wam, dlatego zachęcamy Was do wsparcia nas na Patronite oraz dołączenia do naszego serwera Discord. Chciałbym również podziękować naszemu nowemu patronowi, Jakubowi Wilczkowi. Dziękuję za wsparcie. Dzień dobry, cześć i czołem. Witamy w 20. odcinku Granatomii. Dzisiaj ze mną jest Kevin Krawczyk, który jest Lead Environmental Artist w firmie Tejon. Kevin, czy mógłbyś się naszym słuchaczom i widzom jakoś przedstawić na początku? Jasne, cześć. Bardzo fajnie, dziękuję za zaproszenie przede wszystkim. No ja się nazywam Kevin, tak jak było wspomniane, pracuję obecnie jako Lead Environment Artist w firmie Tejon. Wcześniej pracowałem w firmie The Farm 51, robiłem też dużo różnych zleceń i gdzieś ta moja kariera game devowa właśnie jest na tym etapie pracy w Tejonie. No, oprócz tego podróżuję też motocyklem, prowadzę takiego bloga podróżniczego. No i mniej więcej w skrócie tyle. Do tych twoich podróży jeszcze wrócimy, natomiast chciał ciebie jeszcze podpytać o twoje doświadczenie, bo oprócz realistycznych gier, takich jak, albo inaczej, gier z realistyczną grafiką, takich jak Robocop Rogue City czy World War z The Farm, ty pracowałeś też wcześniej jako art director w Tubigo przy Lumber Hillu. I tu ciekawi mnie tu jedna rzecz. Jak w ogóle taki przeskok z kartunowej grafiki do realizmu? No w zasadzie to było tak, że to był troszkę przeskok z realizmu do kartunowej grafiki. To było taki nasz mały projekcik, który robiliśmy po godzinach właśnie z kolegami z The Farm 51. A w ten sposób. No i była to trochę taka, tak, bo to wyszło jakby później, już to chyba po 2 latach pracy na farmie. Gdzieś tam zaczęliśmy sobie kombinować z takim projekcikiem. No i była to właśnie taka fajna odskocznia, żeby tego realizmu, żeby sobie odskoczyć od tego realizmu i porobić coś takiego bardziej fantasy. Ale jednak ten realizm, ta fotorealistyczność to jest coś, co jakby w mojej karierze najczęściej się pojawia. No to też widać po w zasadzie wszystkich rzeczach, których się dotykasz, jeżeli chodzi o tworzenie sztuki, bo tutaj nie tylko gry, ale również fotografia, czy projekty dla takich firm jak Sony albo Krosno, gdzie tutaj już przed nagraniem wspominałem Ci właśnie o tym, że wygrzebałem przykładowo projekt okna, który gdzieś Profili tam... okien dla firmy Wiktorczyk. Tak, i powiedz mi, jak to się stało, że stwierdziłeś z tych wszystkich takich realistycznych dziedzin, że akurat będziesz robił przy grach komputerowych. Wiesz co, u mnie to było trochę tak, że gdzieś zawsze, już odkąd pamiętam, się interesowałem grafiką i właśnie grafiką 3D. Kiedyś pamiętam, że zaczęło się od banana w Cinema 4D, którego mi pokazał mój kolega, i jak widziałem, że na komputerze można tym bananem 3D obracać, to miałem wtedy taki błysk w oku i powiedziałem, to jest to, co będę robił. No ale to robiłem sobie jakby zawsze w wolnym czasie gdzieś tam. Zawodowo zacząłem w firmie, w takiej agencji reklamowej, gdzie mieliśmy bardzo dużo różnych zleceń z bardzo obszernych jakby zagadnień. Były fotografie, było tworzenie stron internetowych, było projektowanie UX-ów i pojawiały się również też elementy 3D, jak właśnie te wspomniane wcześniej profile dla firmy Wiktorczyk. I to był taki, można powiedzieć, pierwszy model, za który dostałem kasę, nie? A tak to wszystko zawsze gdzieś w wolnym czasie. No i ja pracowałem dość długo jako
grafik komputerowy jako taka grafika użytkowa, powiedzmy, w dużej mierze, później jako web designer, programista i dopiero gdzieś tam w późniejszym okresie, kiedy pracowałem w firmie Lizard Media w Bielsku-Białej, tam pokazałem jednemu z projekt managerów moje 3D wypociny, a on powiedział coś tam, że o panie, co ty w ogóle robisz? Ty już nie rób tych stron internetowych, tylko idź tam Wiedźmina kolejnego robić, nie? I tak mi powiedział. Uznałem, dobra, no spróbuję, wyślę tam CV do Redsów. Wysłałem CV do Redsów, oczywiście się nie odezwali, bo to moje portfolio było śmieszne, ale odezwali się właśnie z firmy The Farm 51, gdzie był w tym momencie dopiero tworzony zespół, który później pracował nad grą The World War 3. No i tak się zaczęło, że po prostu w dobrym momencie wysłałem CV na farmę i akurat zażarło. No i też nie tylko profesjonalnie, ale wychodzi na to, że nawet tak, nie chcę mówić, że prywatnie, ale po prostu jeżeli chodzi o to, co lubisz robić, to wychodzi na to, że ten realizm ci tak mocno zażarł, bo po tamtej gierce przyszedłeś do Tejonu, gdzie pracowałeś nad Robocopem, który też ma grafikę mocno realistyczną w sumie. Natomiast czułeś, że jest jakaś duża różnica w tworzeniu i w prowadzeniu grafików podczas tworzenia takiej troszkę nietypowej grafiki do Robocopa względem World War 3? Nie, chyba wiesz co, wydaje mi się, że grafika jakby ta, powiedzmy, fotorealistyczna, do której się dąży cały czas, to jest taki temat, przynajmniej dla mnie, bardzo wdzięczny, bo polega on głównie na tym, żeby przeanalizować rzeczywistość i zobaczyć jakby, jak działają jakieś elementy, na które z reguły nie zwraca się uwagi. Nie? Jeśli zaczniemy analizować to, co jest, jak się wyjdzie z domu, przejdzie się gdzieś tam uliczkami i zacznie się analizować, jak te tam cegły się układają, jak się jakieś zacieki dzieją i tak dalej, no to jest taka wiedza, którą później bardzo łatwo się jakby przekazuje zespołowi i gdzieś o tym się rozmawia i próbuje się to odzwierciedlić, ten fotorealizm. No właśnie, bo tu powiedziałeś bardzo fajną rzecz, że czasami jak się gdzieś idzie i ogląda się otoczenie, które występuje, to ma się takie wow, ale świetna referencja, ale bym to wsadził do gry, ale dobry cover. I tutaj bym chciał tak płynnie przejść do twojego projektu Anywhere, który tutaj gdzieś zalinkujemy, będzie można sobie wejść do niego i poglądać twoją twórczość. Czy mógłbyś coś więcej o tym opowiedzieć, bo to jest bardzo, bardzo ciekawe. To jest taki projekcik, który gdzieś troszkę się rozrósł bardziej niż myślałem, ponieważ oprócz tej grafiki 3D zawsze gdzieś tam się fascynowałem fotografią i szczególnie fotografią taką landscape'ową, czyli nic tak naprawdę specjalnego, góry w różnym oświetleniu i tak dalej. Ale jeszcze oprócz tego wszystkiego bardzo interesuję się motocyklami typu adventure, czyli takimi przygodowymi, terenowymi, którymi można dojechać do takich miejsc no, bardziej trudno dostępnych, no nie? No i tak gdzieś jeździłem sobie na tym motocyklu, podróżowałem, robiłem te zdjęcia i wszystko to leciało tak po prostu do szafy, nikt tego nie widział, uznałem, a założę sobie taką stronkę, gdzie będę po prostu to wrzucał i no niech ktoś sobie też popatrzy na te zdjęcia, nie? No i gdzieś to tam się powoli rozrastało. W świecie motoryzacyjnym gdzieś ta rozpoznawalność się zaczęła pojawiać, więc też doszły kolejne jakby działy na tym blogu, gdzie piszę jakieś recenzje, czy motocykla, czy opon motocyklowych, czy jakiś tam ubioru motocyklowego. No i gdzieś tam w tą stronę tak sobie to idzie. Też zacząłem tam pisać jakieś krótkie relacje z tych wypraw. No i tak, no jest to taki upust, jakby to miejsce, gdzie mogę się podzielić zdjęciami, które robię podczas wypraw i jakieś przemyślenia odnośnie sprzętu, który używam. To po prostu tam ląduje.
No z jednej strony można byłoby powiedzieć, że to jest taka totalna odskocznia od tego, czym się zajmujesz. To jest siedzeniem przed komputerem, to jest to twoje wyjście na boisko pograć w piłkę, ale, Tak. ale jak się temu przyjrzymy, to w zasadzie w tej twojej pasji, jaką jest podróżowanie, wszystko się łączy gdzieś do tych artystycznych cech, też do tworzenia gier, no bo fotografia, która jest również sztuką, łączy ci się z podróżowaniem, które ci się łączy również z szukaniem inspiracji, często do tworzenia realistycznego otoczenia. I często masz tak, że jak gdzieś podróżujesz, to masz takie właśnie, ale bym to wsadził do gry. Tak, tak, to dokładnie tak jak mówisz. To wszystko się gdzieś tam zazębia właśnie, że ta fotografia, kompozycje, szukanie jakiegoś światła, jakichś takich elementów i właśnie non-stop mam coś takiego, że ale bym to wymodelował, włożył gdzieś do gry, zrobił render w jakimś innym świetle, coś spróbował. I to jest fajne w grafice 3D, że ten cyfrowy świat pozwala na to, żeby robić powiedzmy realistyczne jakieś rendery, w których możemy zmienić tak naprawdę tą rzeczywistość dowolnie. To jest coś, co mnie zawsze fascynowało w tej grafice trójwymiarowej. No i oczywiście jest takie zboczenie, że kiedy się gdzieś wychodzi na miasto, to po prostu ślepia w jakąś tam dziurę w ścianie i się zastanawianie, jakby to zrobić w 3D, jakby to zrobić w Unrealu, jakby to wymodelować. I to po prostu już jest ten poziom wypaczenia umysłu, że tego się nie da pozbyć. Nie? Wszystko się po prostu analizuje technicznie. No ale oczywiście to przynosi potem rezultaty, że można tą grafikę 3D jakoś fajnie popchać do przodu. Miałeś kiedyś taką sytuację, że poszedłeś gdzieś z kimś na jakąś wycieczkę, tudzież spacer i ta osoba się zastanawiała, co ty robisz, bo ty patrzyłeś w jakąś losową rzecz przez 10 minut? No na pewno się tak zdarzało, na pewno się zdarza. Już nawet nie rejestruję takich sytuacji. Ale najlepsze jest, jak gdzieś ze znajomymi tutaj właśnie też stojono, czy wyjdziemy sobie gdzieś na miasto na spacer i właśnie ten nasz dział Enviro cały czas coś gada, że o, tutaj takie okna, tu zacieki z tego parapetu, tutaj coś, nie? A ktoś, kto jest poza działem Enviro, ma takie, Jezus, znowu z nimi, znowu to samo. No z Ileż grafikami można? jest ciężko iść na piwo, bo potem się okazuje, że każdy przedmiot można wymodelować. Tak, tak. Słuchaj. No, ale to jest właśnie fajne, no bo analiza tej rzeczywistości to jest coś jakby bardzo ważnego w tym, żeby robić tą grafikę dobrze, żeby była autentyczna. Nie da się jakby wymyślić z głowy, to trzeba po prostu popatrzeć, przeanalizować, rozebrać na czynniki pierwsze, zobaczyć, że te liście na końcach gałązki są jaśniejsze niż te starsze. I to są takie rzeczy, na które nie zwraca się w ogóle uwagi, ale jeśli mamy do zrobienia jakąś rzecz w grze, to też jest ode mnie taki tip, że warto gdzieś właśnie poszukać tego faktycznie w świecie rzeczywistym. Często jest tak, że jak chcesz zrobić, ja mówię bardziej od swojej strony, ale na przykład jak chcesz zrobić dobrą lokację, to warto jest wychodzić od realizmu, od prawdziwej architektury i dopiero ją naginać pod grę. Czyli pozbywać się jakichś detali, które są niepotrzebne. I zakładam, że w grafice 3D działa to bardzo podobnie. Tak, zgadza się. No, warto mieć taką bazę i po prostu to nam daje grafika trójwymiarowa, że możemy sobie właśnie tym manipulować i dostosowywać to pod własne potrzeby. Ale rozumiem, że to nie jest jeszcze ten etap, że możesz przekonać tutaj zarząd firmy, w której pracujesz, że wycieczki w Adv Anywhere powinny być refundowane jako forma. To by była petarda, to by było świetne. No jazda, zbieranie referencji. Research, jakby wiesz. Research, tak. Fajnie by było, tak, no bo to na pewno też jest część tej pracy, więc może kiedyś. Ja polecam was nie tylko wesprzeć Kevina w jego podróżach, ale również zerknąć sobie na jego pracę i to, jak mu w tym podróżowaniu idzie. A my przejdziemy sobie do twojej pracy jako lead enviro artista, bo jest tutaj kilka kwestii, która mnie ciekawi. Czy mógłbyś opowiedzieć ludziom w ogóle, na czym twoja praca polega? Jakie są największe Jasne, wyzwania tej pracy jeszcze? Okej, to jest zawsze takie pytanie, które
na które ciężko jest powiedzieć tak jednym zdaniem. No tutaj twoi widzowie, słuchacze to pewnie troszkę bardziej są obeznani z grami, z tym światem, to może nie będzie tak źle, ale jak zawsze mam komuś, kto się nie zna na game devie albo pierwsze słyszę, że gry się w ogóle robi i wytłumaczyć co robię, to jest zawsze bardzo pod górkę. Nie jesteś informatykiem? No, tam wiesz, zawsze potrzebuję internet naprawić, nie? Na komputerze siedzisz. No ale tak naprawdę to co ja robię? No, jakby czym jest praca lead environment artysty? No to odpowiadając na to pytanie, to trzeba by tak naprawdę na kilka czynników to znowu rozebrać. To jest przede wszystkim jakby ustalanie jakiegoś pipeline'u produkcyjnego, tego w jaki sposób wykonujemy od najmniejszych rzeczy, czyli już od asetów, od tego jak robimy tekstury, jakiej rozdzielczości, jakie mamy zasoby i tak dalej, to wszystko gdzieś ktoś jest odpowiedzialny za to, żeby to zebrać, przetworzyć i przekazać zespołowi. No i wiadomo w jakiś tam jasny sposób. Więc dużo jest takich momentów, gdzie tworzy się jakby target quality, gdzie ja tworzę jakiś powiedzmy asset czy lokację, która jest taką wytyczną do tego, jak się powinno robić powiedzmy resztę całego levelu lub całej gry. Więc pierwsza rzecz to jest właśnie takie wyznaczanie target quality, a przy okazji pokazywanie w jaki sposób coś tworzyć. Inną rzeczą na pewno jest też komunikacja z zespołem i jakby taki mentoring czy też nauczanie, no bo będąc na tym stanowisku, no to trzeba mieć już jakieś doświadczenie z silnikiem, z oprogramowaniem w 3D, w którym się to robi i jakby trzeba być gotowy na odpowiadanie na najróżniejsze pytania i gdzieś tam umiejętne popychanie do przodu pracy, tak? Co jeszcze? To jest też w dużej mierze praca również z innymi zespołami, jakby też tak. Enviro jest jakby w game devie wszystkie działy ze sobą jakby współpracują, no nie? To nie jest tak, że jest jeden dział i on się czymś zajmuje i jest zamknięty na wszystko inne. To jakby na etapie grafika 3D to można to tak postrzegać, że po prostu ktoś przychodzi, robi sobie asset, to jest to, ale to wszystko potem musi być jakoś zebrane i połączone z innymi działami, prawda? Tam muszą być dźwięki, musi coś być pod animację zrobione. Level design ściśle współpracuje z environment artystami. No i na tym stanowisku lead environment artysty, no to jest się takim łącznikiem też pomiędzy tymi działami i tą pracą grafików od Enviro. Na pewno też dużo rzeczy związanych ze światłem, ze świeceniem leveli można jakby oddelegować na Enviro. Wiadomo, w jakichś dużych firmach, gdzie jest bardzo dużo pracowników, to te większe działy, te bazowe są podzielone na mniejsze i ktoś może być typowo od oświetlenia, typowo od tekstur i tak dalej, a w tych mniejszych studiach i studiach indie, no to więcej tej pracy po prostu schodzi na te bazowe jakby działy. A co byś wskazał jako takie największe wyzwanie w twojej pracy? Coś, co jest może najtrudniejsze do realizowania? Tak, osobiście największym wyzwaniem to dla mnie było w ogóle zostać leadem, ponieważ to też nigdy tego nie planowałem. Ja właśnie byłem bardzo zajawiony na tą grafikę trójwymiarową i na dążenie do tego, żeby stworzyć jakieś modele, które są faktycznie fotorealistyczne i wtedy byłem daleko od tego i myślę, że dalej jestem daleko i jeszcze długo, długo będę daleko od tego, ale zawsze ta pogoń za fotorealizmem myślę, że będzie trwała. I wyzwaniem było dla mnie to, że kiedy ja przyszedłem do The Farm 51, to byłem grafikiem 3D i w którymś tam momencie, nie pamiętam po jakim czasie, czy po roku, czy po 2, szef mnie tam wziął i powiedział:
słuchaj, nasz zespół się teraz będzie rozrastał, jako że ty jesteś najdłużej tutaj w zespole i jakieś tam doświadczenie już z tym silnikiem masz i tak dalej, to zostaniesz leadem i będziesz przekazywał to, co się nauczyłeś w tych latach ostatnich kolejnym osobom, które będą przychodzić. I to było też takie, my wtedy zaczynaliśmy na Unrealu 4, to była jakby premiera Unreala 4 i było tak, że nie było żadnej dokumentacji tam jeszcze przez ileś miesięcy od wypuszczenia Unreala 4, więc dużo tej pracy polegało na tym, że trzeba było po prostu klikać we wszystko możliwe, co się da i patrzeć, co się dzieje. No teraz jak na przykład Unreal 5 wyszedł, no to już praktycznie pełna dokumentacja jest, wszystko można sobie sprawdzić. Jak ktoś przeczyta całą dokumentację, no to będzie prawie ekspertem Unreala, przynajmniej teoretycznie. No a wtedy poznawanie tego wszystkiego to było jeszcze spoko, ale to wyzwanie pojawiło się wtedy, kiedy miałem zacząć tę wiedzę przekazywać, bo ja tam jak przyszedłem, to tak naprawdę siedziałem w słuchawkach, w kapturze i taki zamknięty po prostu na tą grafikę 3D i mnie tam nic wokół nie obchodziło. I tak mocno introwertycznie do tego podchodziłem, miałem swoje zadanie zrobić coś fotorealistycznego i to był mój świat. I nagle mnie tutaj szef wrzucił na głęboką wodę i mówi, że teraz będziesz rozmawiał z ludźmi i wiesz, uczył czegoś i mówił, jakie mają zadania wykonywać. No to był moment w karierze mojej chyba taki najbardziej, który pamiętam, za co jestem mega wdzięczny szefowi byłemu, bo myślę, że bardzo mocno mnie to ukształtowało. Jestem za to mega wdzięczny. No i kontynuując to, tak naprawdę chyba największym wyzwaniem jest to, żeby fajnie trzymać zespół w szeregu, żeby wszystko fajnie, zgrabnie działało. Natomiast tutaj u nas w Tejonie powiedziałbym, że to jest żadne wyzwanie, bo mamy tak świetnie zgrany zespół i tak super się dogadujemy, że po prostu no bajka, nie jest to żadne wyzwanie. Bardzo dobrze się komunikujemy i to jest mega, mega przyjemna praca. Ja niestety muszę powiedzieć, że Tejon mi za to nie płaci i tobie też, ale naprawdę dobrze się to pracuje. Tak. Ciężko nie chwalić, nie? Szczególnie też komunikacji właśnie. To prawda, nie dostałem żadnej podwyżki za to, żadnych bonusów, natomiast jakbym dostał, to na pewno powiem. Okej, słuchaj, i jeżeli już powiedzieliśmy sobie o wyzwaniach, to chciałbym przejść do takiej skali makrowyzwań, jeśli mogę to tak nazwać, ale do wyzwań, które dotykają całą branżę game devu, a mianowicie, a szczególnie rozwijania grafiki trójwymiarowej, bo jakiś czas temu wyszła gra, która miała kiedyś namieszać. Mam na myśli Bodycam, który został zrobiony w zasadzie przez dwie osoby, tak głównie można powiedzieć. Bardzo młode osoby. Bardzo młody. Jedna ma 20, druga chyba 18 lat. 17. Tak. Mhm. I jakby kiedy pojawiły się pierwsze trailery, jeśli można to tak nazwać, to gracze byli w niebo wzięci. Jakby byli zszokowani, że to w ogóle prawdopodobnie będzie nowy, wyższy poziom realizmu w grach, że to określi pewien pułap, z którym teraz wszyscy będziemy mieć do czynienia. I chciałem się ciebie zapytać, czy według ciebie to jest faktycznie przyszłość grafiki i czy faktycznie to zrewolucjonizowało grafikę w grach? No, tutaj jeśli chodzi o samą grafikę tak naprawdę, no to jest ciekawy temat, bo ta gra jest jakby wyhypowana na tym, że jest realistyczna, że jest fotorealistyczna. No może rzadziej się mówi, że fotorealistyczna, ale że robi wrażenie takiej realistycznej. I na to się składa tak naprawdę kilka rzeczy. Ta grafika, która tam jest, jeśli by się przyjrzeć dokładnie tym asetom, ta gra jest w większości zbudowana z marketplace'owych asetów, no nie? I one są różnej jakości. Niektóre są skanami 3D, które wyglądają praktycznie jak zdjęcie 3D, więc są bardzo realistyczne. Niektóre są lepsze, niektóre gorsze, ale troszkę brakuje tam jakby autentyczności w tym wszystkim. I
Ja miałem okazję pograć sobie w tą gierkę przed naszą rozmową i odniosłem takie wrażenie, znaczy pograłem generalnie 86 minut i zgłosiłem refunda, bo to jest gra, do której nie będę raczej chciał wracać, bo Zrobiłeś nie to da się w samo, to co grać ja. ze względów gameplayowych i jakby odczucia tego, no nie jest to gra, w którą się da długo pograć. Słyszałem jakieś takie zdania, że scam i tak dalej, ale nie uważam, że to jest scam, bo to jest praca dwóch chłopaków, którzy wykonali kawał fajnej roboty, ale na tą grę się lepiej patrzy niż się faktycznie gra. Jak się ogląda na filmiki na YouTubie, to poruszanie się broni, kamery i tak dalej wydaje się właśnie realistyczne, wydaje się takie autentyczne, ale już podczas grania to jest, czujemy się jak po prostu jakiś pijany żołnierz, który nie umie trzymać karabinu. Ale pewnie nie będziemy za dużo rozmawiać o tych mechanikach, tylko bardziej o grafice i to, co jeszcze chciałem powiedzieć, jakby pytanie jest, czemu to sprawia takie wrażenie takiego fotorealizmu, kiedy ta gra tak nie do końca, jak się przyjrzymy, jest taka fotorealistyczna. Jeden level, który tam jest szpital, wygląda bardzo fajnie, wygląda autentycznie i światła po prostu też tam bardzo fajnie działają i światła to jest jedna z takich rzeczy, które sprawiają to wrażenie takiego realizmu. To jest zrobione oczywiście na Unrealu, ta gierka, więc tu jest technologia Lumen, tego globalnego oświecenia i dynamicznego bounce'u światła. Bardzo fajnie to widać, jeśli tam włączymy sobie w grze na przykład latarkę i zaświecimy w ścianę, to jest imitacja tych fotonów, które odbijają się od ściany, oświetlają całe pomieszczenie w jakiś sposób, a nie tylko to miejsce, na które świecimy. I to jest jeden z takich efektów, który bardzo pozytywnie wpływa na odbiór tej realistyczności. Drugą rzeczą tam jest, dlaczego to wygląda tak realistycznie, autentycznie, to jest ten efekt soczewki kamery. I to jest bardzo fajnie w tej grze wykonane i chłopaki tam zrobili kawał dobrej roboty. Ta aberracja chromatyczna, która jest poprawnie zrobiona, że tam, gdzie faktycznie jest highlight i jest duży kontrast, to tam się pojawia ta aberracja, jest ten efekt zagięcia, dystorsji, bardzo fajnie. Jeśli w tej grze sobie jeszcze włączymy wszystkie te efekty i jeszcze szum i tak dalej, to ten obraz zaczyna być tak bardzo zniekształcony, że nasz mózg sobie troszkę dopowiada i przykrywa te niedoskonałości gry. I można by powiedzieć, że jak się tak przymknie oczy, to może wyglądać faktycznie bardzo realistycznie. Do tego te ruchy takie płynne, pływające sprawiają wrażenie, jakbyśmy oglądali właśnie jakiegoś policjanta na YouTubie, który nagrywał kamerką. To pewnie też dużo osób oglądało takie filmiki, no i ten efekt jest fajny. To na pewno wyszło. Tutaj słusznie zauważyłeś, że tak naprawdę tą grafikę tam robi ten motion movement, bo kiedy sobie wyłączysz te wszystkie efekty, te właśnie rozmycia, soczewkę i tak dalej, to ta gra wygląda gorzej niż te asety z Marketplace'a. Ona wtedy jest naprawdę brzydka. Wiem, bo na moim komputerze mi średnio chciała działać w 30 klatkach, więc próbowałem schodzić z jakością grafiki, powłączałem te efekty, no i był dramat. Natomiast faktycznie to te wszystkie efekty nałożone na siebie bardzo skutecznie oszukują mózg i kiedy oglądamy lub poruszamy się w tej grze, to efekt jest naprawdę zaskakująco realistyczny, ale wystarczy się zatrzymać i zacząć oglądać asety, żeby wychodziły kanty, żeby wychodziła mała ilość poligonów albo jakieś dziwne, słabe tekstury, czy nawet ta niespójność jakości, bo to, co też wspomniałeś, co jest bardzo widoczne w tym tech demie, bym nawet powiedział, bo według mnie to nie jest pełnoprawna gra, to, że niektóre levele, w zasadzie to jeden, jest naprawdę dobrze i tam chyba to światło głównie robi robotę, ale reszta jest mega kanciasta i już jest mało przyjemna. Szczególnie im zagrały, możesz się ze mną nie zgodzić, ale wydaje mi się, że szczególnie im zagrały interiory
gdzie jest skąpa ilość światła i jest to światło bardzo mocno kontrastuje. Czyli na przykład właśnie w tym szpitalu, gdzie ono sobie wpada przez okno, ale w środku jest ciemno, czy tam jest jeszcze taka mapa z domkiem na środku i tak samo jak jest ciemno na przykład w kuchni, ale gdzieś tam wpada światło bardzo ostre, no to mega działa. Tak, wtedy właśnie działa ta globalna iluminacja, te odbicie światła i to robi bardzo fajny efekt, tak. Natomiast ten domek, jeśli tam się losuje pogoda chyba za każdym razem jak grasz, jeśli ci się wylosuje, że grasz w dzień i zobaczysz ten domek, to on wygląda no, po prostu kiepsko, nie? I tu jest jakby nie chciałbym tak zabrzmieć, że tam po tej grze, wiesz, jedziemy, że jest słaba tak naprawdę, a wszyscy hypują, że jest fotorealistyczna. Natomiast oprócz tego fotorealizmu, bo wiadomo, można nałożyć dużo skanów, użyć i gra będzie wyglądać całkiem spoko, ale jest jeszcze taka rzecz jak autentyczność miejsc, nie? Czyli jeśli popatrzymy na jakieś studia typu albo na jakieś produkcje jak Uncharted na przykład, gdzie wchodzimy do interioru i po prostu wygląda to miejsce, mimo że jest lekko jakby stylizowane, to wygląda bardzo autentycznie. Jakby ubrania położone na krześle i takie różne inne elementy sprawiają, że widać, że ktoś w tym mieszkaniu mieszkał, no nie? I tak dalej. A te produkcje, tak jak Bodycam, no często są po prostu powrzucanymi asetami w jakiś troszkę losowy sposób. No i wtedy to troszkę słabiej działa. Natomiast dla mnie ta gra jest w ogóle, ten Bodycam jest takim świetnym proof of concept tego, jak mogłaby fajnie szczelanka wyglądać i działać. Jak na dwie osoby, no to jest wciąż kawał dobrej roboty, bo większość grafików pewnie powie, że samemu też by to w tydzień zrobiło i jasne, może by zrobili, ale nie zrobili, a tutaj chłopaki zrobili. Więc taka jest różnica przede wszystkim. No ale jest to świetny proof of concept też tego, że jest zapotrzebowanie na takie gry i zawsze była ta nisza i dalej jest i fajnie by było, jakby jakieś duże studia wzięły to do siebie i zabrały się za taką produkcję, albo jeśli by tu ten early access jakoś tak został poprowadzony, żeby faktycznie zrobić z tego dobrą gierkę. Tu też przed chwilą poruszyłeś jeden z takich ważniejszych tematów właśnie też optymalizacji, no nie? To też jest ciekawy temat. Unreal. Ta gra też pokazuje, że wrzucenie asetów i zrobienie kilku efektów to nie wystarczy, żeby zrobić całą grę, nie? I ta optymalizacja razem z pipeline'em, to w dużych studiach, kiedy się robi prawdziwe produkcje, no to od tego się zaczyna, żeby ustalić jakiś budżet, wiesz, ile mamy virtual RAMu, ile jakiejś pamięci zwykłej RAMu, na jakich procesorach to powinno działać i gdzieś tam pod to też się robi optymalizację i trzeba to wszystko mieć na uwadze. I tutaj też właśnie wracając do samego początku rozmowy, trochę rolą leadów, nie tylko w Enviro, ale w innych działach też jest to, żeby właśnie pilnować tego i współgrać z innymi działami tak, żeby żaden dział w zasadzie nie przekroczył tego budżetu, który jest i no jest to chyba jedno z większych też wyzwań, jeśli chodzi o pracę leada. Szczególnie, że dobrze wiemy, że optymalizowanie gry na sam koniec produkcji, choć powszechne, jest mało przyjemne. No jest dużo filmików porównawczych, jak wyglądało coś na in-game w pierwszych filmikach, a jak wyglądało faktycznie po premierze. No i zazwyczaj to jest właśnie efekt taki, że Unreal jest na przykład świetnym narzędziem, w którym możesz zrobić naprawdę wszystko, ale nie wszystko będzie działać optymalnie i nie wszystko się da zrobić tak na YOLO. Trzeba bardzo dużo wysiłku, żeby uzyskać jakiś efekt, ale zrobić to na tyle sprytnie i tanio, żeby nie kosztowało to dużo wydajności. No nie? Właśnie ja często, jak ktoś się pyta o porównanie tych silników, to znaczy Unity i Unreala, bo miałem tą ciężko powiedzieć, czy przyjemność pracy przez jakieś 5-6 lat na Unity,
to No dla to mnie, długo. dla mnie za długo, to dla mnie wygląda to tak, że w Unity coś tam sobie wyklikasz i ci coś zadziała, coś ci nie zadziała, ale generalnie coś tam zrobisz. A w Unrealu jest raczej tak, że ty musisz wiedzieć, co chcesz uzyskać i to klikanie też przynosi efekt, ale najlepiej, żebyś wiedział, jakby znał pewne kroki, które łączysz gdzieś tam ze sobą. Bo to jest taki kombine, że fakt, możesz sobie, nie wiem, na przykład wyrenderować, chcesz zrobić telewizor, żeby sobie gdzieś stał, to możesz faktycznie sobie wyrenderować do tekstury obraz na żywo, ale to, że będzie ci renderował wtedy 2 obrazy naraz i zażre ci 20 FPS-ów, to już inna sprawa, nie? Tak, tak, dokładnie. No też miałem przyjemność, nieprzyjemność pracy w Unity i bardziej nieprzyjemność, chociaż w Unity jeden feature mi się bardzo podobał, taki, że można było trzymać pliki źródłowe w Blenderze. Nie trzeba było eksportować do FBX-a i Unity jest tak stworzone, że sama zaczytuje z Blendera asety i to była naprawdę fajna rzecz. To jest chyba taka rzecz, która technicznie będzie nie do przeskoczenia, żeby zrobić w Unrealu, ponieważ Unreal tam bazuje na UAsetach. No ale poza tym to nie widzę żadnych plusów Unity. Niestety tą grę, o której wcześniej wspominaliśmy, Lumber Hero, robiliśmy właśnie na Unity. I dla programistów prawdopodobnie w większości Unity będzie przyjemniejsze, lepsze do pracy, ale dla grafików i całej reszty niekoniecznie. Ja potwierdzam od strony level designu bardzo. Wracając jeszcze do Bodycama. Czy według ciebie spełnia on te takie zapowiedzi o przełomowej grafice? Czy to jednak jeszcze nie to? Tutaj ten bodycam był mocno wyhypowany, bo zauważ, ile jest filmików, które mają w tytule The Most Realistic Game i tego typu zwroty. I te filmiki mają tysiące, jak nie miliony wyświetleń. I świetnie się to sprawdza, więc ten hype się po prostu sam nabudował tym. Te mechaniki, jakby ruszanie kamery, wydaje mi się, że dałoby się na tyle oswoić, żeby były w miarę przyjemne, bo chyba jak graliśmy w Ready or Not, to zauważyłem, że też są te mechaniki troszkę pływania broni, jakiegoś takiego movementu troszkę mniej arcade'owego, ale jeszcze nie przesadzone, tak jak w Bodycamie, bo w Bodycamie uważam, że jest to wszystko po prostu mocno przesadzone, gdzie próbujesz strajfować czy poruszać się na bok i kamera ci się obraca o 45 stopni, no tak jakbyś robił jakiegoś rola głową, no to po prostu jest nieprzyjemne, ale jakby to wszystko zgrać i troszkę ograniczyć, to myślę, że byłby równie ciekawy efekt, fajnie by to działało. Jeśli chodzi o już samą taką grafikę, tak technicznie patrząc, jakby sobie wziąć te asety i to wszystko, co tam widzimy na Enviro, to nie jest żaden przełom. No to są zwykłe asety, które często są gorsze niż jakieś gry robione kilka lat temu. Nie? Więc tu nie widzę żadnego przełomu. To, co faktycznie zostało wyhypowane, no to ten efekt ruszania kamerą i tej soczewki. Ta soczewka jest bardzo fajnie zrobiona, szumy są bardzo fajnie zrobione, flary i tak dalej, z tym, że ja technicznie podejrzewam, jak to jest wszystko wykonane, przez co jest to też niewyobrażalnie ciężkie. No i tak, wydaje mi się, że mam nadzieję trochę, że gierki, że studia troszkę zwrócą oczy w kierunek takich produkcji, żeby trochę wrócić do tej bazy graczy, którzy są zainteresowani właśnie realistycznymi grami, a nie takimi, że tam gdzieś Nicki Minaj nagle wylatuje z bazuką i tak dalej. Więc na to tak najbardziej liczę po takich produkcjach. Jeszcze wracając, znaczy, ten system strzelania czy celowania, też słyszałem, że to jest jakaś innowacja, ale tak naprawdę to nie jest innowacyjny system, bo to jest stary system, który działa
chyba War Thunder się ta gra nawet nazywa. W Battlefieldzie również, jeśli się lata samolotem, to jest taki efekt, że nasz celownik jest niewidoczny dla nas, a samolot, no i jeździmy sobie tym celownikiem po ekranie, a samolot z opóźnieniem po prostu dolatuje do tego. I tu jest dokładnie ten sam efekt zastosowany, tylko że na broni. I innowacyjne jest to, że ta mechanika została użyta w broni, w karabinie, a nie w przypadku samolotu, nie? Czy jakiegoś działa. Mi się wydaje, że też motyw tego, że ona została tak wyciągnięta i wytłuszczona, bo to pływanie broni, tak jak powiedziałeś, jest dość częste, tylko ona jest dalej jakby zachowuje tą precyzję, a w bodykamie ta broń ci lata faktycznie jakbyś trochę wypił, trochę dużo nawet. Tak. No tam jeszcze z takich fajnych rzeczy jest, że jak delikatnie przesuwasz karabin, to już słyszysz szum w uszach, nie? Także to jest, bardzo te efekty są mocno przesadzone, ale no, ale w takim jest potencjał z tego. Full combacie. Wiesz co, ja w ogóle mam wrażenie, bo jakby jeszcze chciałem poruszyć temat, czy to wpłynie jakoś na branżę i na odbiór grafiki przez graczy, bo zauważyłem, że po tym trailerze, który wyszedł chyba z rok temu, jak nie 2 lata, ten pierwszy, gdzie był tylko ten szpital, dużo gier, w które gram, zaczęły w patchach podciągać to pływanie broni. Przykładem jest Skład, który właśnie coś takiego też zrobił, że to pływanie broni teraz jest dużo większe i ono jest duże, ale takie wciąż 2 czy 3 razy mniejsze niż w bodykamie. I mi się wydaje, że jest bardziej wyczute. Tak, po prostu na tyle, żeby nie przeszkadzało, no nie? No i też nie jest głównym featurem gry, bo w bodykamie to jest jeden z głównych feature'ów, tak można powiedzieć, ta płynność tego movementu, a Skład jest czymś innym. Już od któregoś Call of Duty też było to pływanie broni, tylko że ono na Call of Duty jest bardzo arcade'owe, ale chyba w Modern Warfare 2 pamiętam, że wydawało mi się, że też jest takie delikatne to opóźnienie, tylko że tam to fajnie działało po prostu, nie było czegoś takiego, że nie masz kontroli nad swoimi mięśniami i po prostu się siłujesz, żeby karabinem ruszyć. Nie? No bo tak jak w prawdziwym życiu. Normalnie po prostu jest, no, jeśli masz jakiegoś super PKM-a pod wodą, no to może tak faktycznie wyglądać. Nie? W budyniu. Albo w budyniu, tak. No ale to może, to jest taki mały element, który może się faktycznie pojawiać w jakichś gierkach, które może byli świadomi tego deweloperzy, ale nie uznawali to jako coś istotnego, bo nie jest to jakoś super istotne. No jeszcze raz właśnie ten efekt soczewki robi robotę, ale nie sądzę, żeby to też było jakoś nadużywane, bo w innych grach to nie miałoby jakby sensu, nie? Żeby jakoś bardzo zniekształcać obraz. Z efektem soczewki i ogólnie jakimkolwiek distortion, szczególnie gdzieś w peryferiach wzroku, jest ten problem, że kilkanaście procent graczy reaguje na to problemami z żołądkiem i też trzeba być ostrożnym, stosując takie efekty, chociażby tutaj VR jest dobrym przykładem, gdzie część osób też jest bardzo reaktywna na pewne zaburzenia soczewki, które tam występują. Natomiast ciekawi mnie jedna rzecz bardzo, bo ja już od jakiegoś czasu widzę, że gracze nawet jak dostają grę, która wygląda bardzo dobrze wizualnie, potrafią narzekać, że wygląda strasznie. I mam wrażenie, że właśnie po takim bodykamie to jeszcze bardziej się trochę przesunie do przodu. Że wiesz, dasz im asety ze skanów, które będą top tier, a oni wiedzą, to wygląda jak jakaś tam kupa sprzed 20 lat. Tu jest bodycam, który jest super wygląda, a nie jakieś tam skany. Co ty sądzisz? Jest taka prawidłowość faktycznie, że się cały czas narzeka na tą grafikę, że to nie jest to, nie? A też z drugiej strony, jak na to patrzeć, to jest troszkę tak, że czasem wychodzą jakieś trailery czy gierka i się mówi, czy w mediach jest okrzyknięte, że to już jest tak realistyczne, że tego już nie możemy prawie odróżnić od rzeczywistości, nie? Jak się cofniemy do czasów, nie wiem, Far Cry'a pierwszego, to też były takie nagłówki, że
jest tak super realistyczne, tak fotorealistyczne, że jak prawdziwe zdjęcia, jak prawdziwy świat, nie? Że tam palmy się ruszają i tego, i woda. Woda jest tak realistyczna, że nie odróżnisz. A dzisiaj jak popatrzymy na Far Cry'a 1, no to no daj Troszkę się spokój, nie? zestarzał. Troszkę się zestarzało. No i widzę, że dzisiaj gierki, które nam się mogą wydawać jakieś bardzo fotorealistyczne, to za parę lat one będą wyglądać jak gnioty. No. I ta technologia się po prostu rozwija, idzie to do przodu i całe szczęście, że tak się dzieje i cały czas dążymy do tego realizmu, ale tak trzeźwym wzrokiem to wydaje mi się, że jesteśmy jeszcze bardzo, bardzo, bardzo daleko do tego, żeby było to naprawdę fotorealistyczne i dużo nas ogranicza po prostu wydolność sprzętu. Nie? To jest coś, co cały czas jakby ubolewa. No. Zgodnie z tym, co powiedziałeś, przypomniałeś mi jedną stronę z CD Action, to było z 10 lat temu, albo nawet dalej. W każdym razie to była premiera albo zapowiedź Quake'a trójki chyba. I był taki screenshot ze ścianą, 5 poligonów na krzyż, otwory, które były, wiesz, jak koła zębate, to miały być koła. I podpis pod tym screenshotem był, że tak właśnie wygląda realistyczna grafika, tylko jaki sprzęt to uciągnie. No właśnie, no. Tam wiesz, object count pewnie był 2 i poligonów było ze 100, nie? Na całej scenie, więc to jest niesamowite, jak nasz mózg potrafi nas oszukiwać, jakby interpretując obraz. Natomiast ja się troszkę martwię, że trochę się krzywdzimy jako branża, dążąc do realizmu, bo zgadzam się, że jest fajne, ale zwiększa znacząco koszty produkcji gier. I jeżeli nie dodasz jakiegoś tam tego... Jest bardzo ryzykowne podejście. Tak. No. Ciężko to wybalansować na dłuższą metę, bo nagle się okaże, że na przykład studio, które nie ma wielu miliardów, będzie miało problem zrobić grafikę podobną jak jakiś AAA, a z drugiej strony chociażby przy wyjściu Robocopa było bardzo dużo pochlebnych recenzji i informacji o tym, jak grafika dobrze wygląda. A więc jak to jest w sumie? Jest ona droga, czy jednak nie jest? I to jest kłamstwo AAA-owych firm, żeby więcej płacić za gry. Z fotorealizmem jest to ryzyko, jeśli się decydujesz na taką produkcję, że mały błąd w fotorealizmie bardzo szybko jest widoczny. Nie? Bardzo łatwo wychwycić, że że jeśli ogólnie obraz ma być realistyczny, a tutaj jest jakiś słabszy moment, to bardzo odstaje. W kontraście do tego, jeśli sobie weźmiemy jakieś produkcje właśnie cartoonowe, no to tam nieważne, czy głowa jest podłużna, czy drzewo jest jakieś szersze, czy ma kolor taki czy inny, tam po prostu to nie gra roli, no nie? I wydaje mi się, że takim fajnym sweet spotem robienia realistycznej, ale jednak stylizowanej grafiki są takie produkcje jak Uncharted. To jest dla mnie po prostu majstersztyk, bo ta gra jest jakby realistyczna, jest autentyczna, ale jednocześnie ma ten swój vibe takiej, jest taki trochę stylizowany. No nie? To nie jest taka typowa grafika brutalna, 3D, fotorealistyczna jak zdjęcie, tylko jest troszkę bajkowa i to jest fajny taki kierunek, mi się to bardzo podoba. No my w Robocopie mieliśmy takie podejście, żeby starać się zrobić jak najbardziej realistyczne. Tak jak mówisz, było tu bardzo dużo głosów, że fajnie to wyglądało, ale moim zdaniem, bo też nie korzystaliśmy na przykład z fotogrametrii, nie mieliśmy jakichś takich asetów, które były sfotografowane całkowicie dookoła i wyglądały faktycznie jak całkowicie prawdziwe. Większość, nie wiem, 98% asetów i rzeczy to były wszystko modelowane ręcznie albo, no tam też oczywiście dużo było rzeczy z marketplace'u, które były przerabiane, ale to wciąż były takie rzeczy jakby zrobione przez ludzi od zera, ale to, co sprzedawało tą realistyczność, to moim zdaniem bardziej była autentyczność tego. Jeśli popatrzymy na jakieś zakamarki na ulicy i w dobrych miejscach są, nie wiem, śmieci ułożone, kostka jest pęknięta, wiesz, gdzieś tam na krawędzi,
takie rzeczy, które faktycznie w świecie się dzieją, jak się je przerzuca, to one, często ich też w grze nie zauważamy, ale one podświadomie oddziałowują, nie? Że nam wydaje się, że to jest autentyczne, że to jest autentyczne miejsce, jest realistyczne i przez to ten odbiór grafiki jest lepszy, mimo że ta grafika nie jest jakby super fotorealistyczna, nie? To jest jedno z tych miejsc, gdzie level design wkurza Enviro, gdzie sobie kładziemy jakiś losowy mesh, bo chcemy mieć na przykład cover do osłony i potem wy musicie kminić 2 dni, co tam wstawić, żeby to miało sens. Co to jest za prostokąt, tak. A jakby nam to jest potrzebne, a jakby wiesz... Ale No, to też tak w kontekście komunikacji w Tejonie, no bo wydaje mi się, że to też tam świetnie u nas działa, że właśnie jak ja nawet sobie wstawię gdzieś taki prostokąt, to zaczynamy sobie odbijać gdzieś tą piłkę i wypracowywać pewne rozwiązanie, które będzie właśnie łączyło autentyczność z gameplayem. Z gameplayem, dokładnie. Tak, i jak się będą te dwie rzeczy wspierać, to ten efekt będzie naprawdę fajny. I to, co też mnie zaskakuje, bo chyba to jest pierwsza firma, w której pracuję, w której jest w sumie tak duży nacisk na wyjaśnianie samemu sobie sensowności pewnych rozwiązań artystycznych. Czyli dlaczego tam leży ścierka, a nie na przykład nożyczki, nie? No, głupi przykład, ale wiesz, o co chodzi, nie? Jakby... Dobry przykład, no bo to jest taka rzecz, o której nie myśli się, nie? Ale może zrobić różnicę. Tak, szczególnie gdzieś tam w skali makro. Słuchaj, jak myślisz, bo powiedzieliśmy sobie o bodykamie i tym, że no niekoniecznie to jest taki breaking ground, ale na pewno w jakiś sposób wpłynie na branżę. Już nawet może wpłynął, chociażby w świadomości graczy i deweloperów. Ale jak według Ciebie wygląda przyszłość grafiki 3D? Przyszłość grafiki, ale pytasz bardziej w kontekście produkcji, czy bardziej w kontekście produkcji? Produkcji. Ja mam nadzieję, że dużą rolę odegra AI, mimo że jestem mocno sceptycznie do tego AI podchodzę. Śledzę też troszkę, na pewno nie tak jak niektórzy, ale też próbowałem się czasem wspierać jakimiś narzędziami z AI. I z tym AI jeszcze wydaje mi się, że to jest bardzo wczesny etap tego, co AI potrafi, bo fajnie wszystko wygląda na prezentacjach, ale jak już się chce coś konkretnego zrobić, to się okazuje, że się nie da zrobić, nie? Ale podejrzewam, że AI mocno wpłynie na produkcję gier, szczególnie jeśli chodzi o asety. To jest coś, na co najbardziej czekam, bo jeśli sobie weźmiemy na przykład taką bibliotekę skanów fotorealistycznych z Megaskany, jeśli sobie weźmiemy od nich asety, no to jest bardzo fajna, duża baza bardzo dobrych asetów, które można używać w grze, ale jest ona skończona, jest ograniczona, jesteśmy uzależnieni od tego, co tam zostanie dodane. Natomiast wydaje mi się, że tak jak teraz z łatwością możemy wyuczyć modele na podstawie zdjęć, żeby model AI stworzył zdjęcie właśnie w jakimś danym stylu, czy jakby daną techniką namalowany obraz i tak dalej, to gdzieś też zaczynają się pojawiać takie modele, które są w stanie stworzyć proste asety 3D właśnie z promptów, czyli wypiszemy, że tam zrób mi krasnala z niebieską czapką, no i wyjdzie z tego jakiś model 3D krasnala z niebieską czapką. Wiadomo, one jeszcze są takie, że to się do niczego nie nadaje, ale wydaje mi się, że prędzej czy później ktoś się za to weźmie tak porządnie. Fajnie by było, jakby to właśnie megaskany rozwinęły się w taki sposób, żeby można sobie po prostu wpisać tekst, chcę beczkę tam wysokości 1 metr, 3 sekundy cyk i masz beczkę z teksturami, nie? To jest, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby takie coś powstało. Prędzej czy później to powstaje i wydaje mi się, że to będzie przełom taki w tworzeniu gier, bo będziemy mieli nieograniczone tak naprawdę możliwości do tworzenia asetów 3D i to już po prostu
to będzie petarda. A to jest coś, co cię bardziej ekscytuje, czy raczej jest takie na zasadzie, o nie, co teraz z nami grafikami będzie? Nie, bardziej mnie to ekscytuje, bo zawsze to podejście, właśnie się dziwię troszkę, jak niektórzy mówią, że teraz wszyscy graficy stracą pracę, wszyscy graficy 2D, koncepciarze już są niepotrzebni, no bo DALL-E sobie wyprodukuje co chce. No ale to jest nieprawda, bo jak faktycznie potrzebujesz coś konkretnego, to się okazuje, że nie jest tak łatwo i tak naprawdę i tak potrzebujesz tego grafika 2D, który ci to przerobi pod daną wizję i tak dalej. I takie rzeczy, wiadomo, można pewną część pracy zastąpić, ale nie wszystko. Dalej to ostatecznie twórcą musi być człowiek i gdzieś tą decyzję artystyczną musi podjąć i tylko ten człowiek, który używa tego narzędzia, będzie wiedział, będzie potrafił to dostosować takie do wymagań, no nie? Czy do produkcji. Ja też często powtarzam, że AI nie wyłapuje pewnych metadanych, które latają gdzieś w powietrzu. Czyli jeżeli mamy... Całego twojego doświadczenia, wiesz, w produkcji i wcześniej, no jest ślepy jakby na to, nie? On ma tylko jedno zdanie, które jest w stanie przetworzyć i z niczym się to zazwyczaj nie klei. Ja uważam, że te narzędzia AI to są po prostu, to nie jest coś, czego się należy obawiać, tylko być właśnie podekscytowany, bo będziesz miał narzędzia, dzięki którym mniej roboty wykonasz takiej zbędnej. Po prostu będziesz miał narzędzia, dzięki którym zaoszczędzisz dużo czasu i będziesz mógł stworzyć jeszcze więcej. I jak będziesz miał 10 grafików, to tych 10 grafików nagle będzie potrafiło stworzyć 100 razy więcej pracy niż dotychczas, nie? Tak samo jak powstawały narzędzia, na przykład Substance Designer, nie? Do tworzenia tekstur. No to też jest wtedy, jak to wychodziło, to było tak, że teraz się wszystko wygeneruje, już nie będą potrzebni tam ludzie od materiałów, nie? No ale później się okazało, że to był tylko tool, to jest tylko narzędzie, że zamiast w Photoshopie to się robiło w designerze, nie? Ktoś to nadal musi obsłużyć, nie? Tak, ktoś to musi obsłużyć, więc jak dla mnie fajnie, im więcej takich narzędzi, tym nie mniej będzie pracy, bo pracy będzie tyle samo, ale będzie po prostu więcej pracy wykonanej. Inna sprawa, że jakby postępu nie zatrzymamy, ale możemy się do niego dostosować lub jego dostosować do siebie i własnych potrzeb. Więc jakby ja się z tą ekscytacją jak najbardziej zgadzam. A kiedy już mówimy o przyszłości, chciałbym jeszcze na chwilę, bo już powoli nam się zbliża godzinka rozmowy, chciałbym jeszcze tak pod koniec porozmawiać o wchodzeniu do branży od strony graficznej, żeby sprzedać trochę osobom, które w tych dość ciężkich w sumie czasach szukają pracy, czy to pierwszej, czy to którejś. I chciałem się ciebie zapytać, czy według ciebie faktycznie jest teraz ciężej się dostać, czy to jest jakiś wymysł ludzi z game devu, żeby popsuć humor innym osobom? Nie mam chyba odpowiednio dużo informacji na ten temat, żeby coś sensownego powiedzieć. Natomiast wydaje mi się, że jeśli ktoś dobrą grafę robi i zna się na rzeczy, to nie powinien mieć dużego problemu, żeby dostać się do branży. Nie? Tylko kwestia tego, żeby zaprezentować portfolio na przykład, żeby mieć jakąś fajną, jedną rzecz do pokazania, ładnie zaprezentowaną. Myślę, że... Właśnie, bo tutaj... Nie wiem, jak jest, wiesz, we wszystkich firmach w Polsce, czy już są po prostu obstawione wszystkie stanowiska. Bo wiadomo, że jest jakaś skończona ilość tych miejsc i grafika komputerowa cały czas się rozwija, cały czas dochodzą nowe osoby, które się tym zajmują, no ale też firmy się rozrastają, więc myślę, że to trochę idzie w parze ze sobą. Może być złudne takie wrażenie, że ciężko się dostać, bo z reguły gry robi się kilka lat. Robi się 2, 3,
5 średnio lat. Są oczywiście produkcje, które się dłużej robi, ale z reguły jest tak, że ten proces rekrutacyjny jest najbardziej intensywny na początku projektu i później jak już jest zebrany zespół, to ta rekrutacja no nie ma jej jakby, nie? Albo dochodzi do takiego momentu, że pod koniec gdzieś gry, kiedy trzeba coś dowieść, to wtedy jest jakaś rekrutacja dodatkowa uruchamiana, więc w game devie wydaje mi się, że jest trochę tak, że w firmach otwierają się takie okienka, kiedy trzeba się po prostu pojawić, a że u nas game dev w Polsce jeszcze no nie ma tak naprawdę za dużo firm, nie? Jest dobry game dev, ale tych studiów można policzyć na palcach rąk. No i tak naprawdę wstrzelić się w taki moment, no to może być trochę problemem, nie? A wspominałeś tutaj wcześniej o dobrym portfolio. Jeszcze chciałbym Cię podpytać o to, na co Ty byś zwracał uwagę, gdybyś właśnie brał udział w rekrutacji nowej osoby do Twojego teamu. Czy są jakieś takie zielone flagi w portfolio? No, ja generalnie też się tym zajmuję. Przeglądam CV i tak dalej. I ode mnie jakby takim tipem zdobycia zielonej flagi, tak osobiście, to ja widzę takie dwie jakby możliwości. To, co na pewno działa dobrze, to żeby mieć jakby swoją najlepszą pracę i bardzo ładnie przedstawioną, nie? Tak, żeby jak się na nią popatrzy, żeby ona estetycznie po prostu fajnie się prezentowała. I jeśli obok będziemy mieli jakiś szereg słabych prac, to ja zawsze mówię, że trzeba się nauczyć zabijać własne dzieci, nie? I trzeba po prostu te prace wyciepać, jeśli one są średnie, bo jeśli jest dużo średnich prac i gdzieś wśród nich jest jedna, to wciąż patrzy się na to, że to może komuś wyszło przez przypadek, czy coś takiego, no nie? Ja bardzo dużo swoich prac wyrzuciłem, mam nadzieję, że jak szukałeś informacji o mnie, to nie dotarłeś do moich pierwszych renderów. No, ale jest tak, że no, trzeba czasem nie wszystko pokazywać. Jak się coś tworzy, to ma się takie uczucie, że to jest moje, to jest fajne, muszę to pokazać. Ale trzeba umieć też się zdystansować od tego i zobaczyć, że może nie wszystkim, co się stworzyło, się chce pochwalić. I tu jest takie rozgałęzienie, bo większość pewnie ludzi by powiedziało, że lepiej mieć jedną dobrą pracę w portfolio, ale no jest też druga, powiedzmy, nie wiem, szkoła czy metoda, żeby pokazywać progres. Tylko ten progres też musi być wyraźnie pokazany. Ja lubię patrzeć na profile na przykład fotografów, którzy dzisiaj są jakimiś bardzo czołowymi fotografami, robią bardzo świetne zdjęcia, a jeśli sobie tam przeskrolujemy do pierwszych prac, no to się okazuje, że są słabe, nie? Ale ten proces jest fajnie widoczny, jak się do tego dążyło i myślę, że przynajmniej jak ja oceniam jakieś portfolio, to patrzę też, jak już ktoś ma tych kilka prac, czy ten proces był faktycznie, czy widać, że ktoś się uczył, nie? Ale czy według Ciebie to jest kwestia wybalansowania tego, żeby wyrzucić po prostu te takie skrajnie złe prace i zostawić sobie po prostu te, które są akceptowalnie dobre i pokazują ten progres, czy właśnie preferowałbyś wywalenie? Raczej tak, no bo wiesz, jak wrzucisz jakieś coś, co wygląda fatalnie albo nawet śmiesznie, no to będziesz przez pryzmat tego oceniany, nie? Więc z reguły wydaje mi się, że lepiej zachować najlepsze. To mogą być 2-3 prace, a 15, które są średnie, to po prostu wyrzucić, nie? Ja bym tutaj jeszcze do tego, co powiedziałeś, tego bardzo fajnego tipa, dorzucił coś takiego, że jeżeli otwieramy portfolio, to warto zaczynać najlepszą pracą, a nie najgorszą i najstarszą, tak. Bo to jest coś, co nas koduje u rekrutera czy u osoby, która przegląda te prace. Jeżeli on zobaczy pierwszą, która będzie słabej jakości, to jest szansa, że w ogóle nie pójdzie dalej, a jeśli pójdzie, no to już będzie miał jakieś zdanie na temat twojej osoby.
No bo jednak jeżeli ktoś ma do przejrzenia 30-40 CV, to musi sobie mózg pomagać, w jakiś sposób zapamiętywać te informacje i łatwo jest zakodować czymś tak charakterystycznym jak dziwna praca. Tak, tak, dokładnie. I to właśnie przykuwa wzrok i tak jak mówisz, ten mózg nasz zapamięta prędzej, że to był jakiś śmieszny goblin, niż to, że obok był fajny karabin, nie? To prawda. Mam gdzieś tam w swojej szufladzie mentalnej dużo takich goblinów. Jak screenshoty z na przykład 30. Mój ulubiony to chyba jest 30 screenshotów z Unity w mailu. I to było na programistę. A screenshoty nie pokazywały kodu, tylko pokazywały obiekty na scenie. No, to chyba mój ulubiony goblin. A słuchaj, jeszcze takie pytanie, już w sumie ostatnie, ale też związane z wchodzeniem w branży. Bo często dostaję takie zapytania, na przykład u nas na serwerze Granatomii Discordowym, jakie umiejętności są według Ciebie najważniejsze, jeżeli chodzi o grafika 3D, pomijając umiejętność obsługi Blendera? No, najlepiej, żeby Blender był. Team Blender Forever. Żadne tam inne. Poza tam 3D Max jakieś. Kto Maxa używa? Jak można mieć darmowego Blendera? To prawda. Umiejętności takie jakby chyba najważniejsze dla mnie osobiście jest jakieś takie poczucie estetyki, żeby potrafić pokazać w swojej pracy, że się to światło dobrze ustawiło, że się tą kamerę dobrze ustawiło, że się ma jakieś pojęcie o estetyce, jeśli można tak w ogóle powiedzieć, bo estetyki są różne, ale jeśli zgłaszamy się do firmy, która się zajmuje grami, która robi fotorealistyczne lub dążące do fotorealizmu produkcje, to wrzucanie na przykład też jakichś kartunowych rzeczy, no to się mija z celem, ale wracając do skilli, wydaje mi się, że oprócz tych technicznych takich i tego poczucia estetyki ważne jest, żeby dobrze się komunikować i umiejętność uczenia się. To jest chyba najważniejsza rzecz, że jeśli ktoś kuma i chce się uczyć i poznawać, analizować i wyciągać z tego wnioski, to może dużo innych słabości jakby zasłonić tym, nie? Bo zawsze jeśli się szybko czegoś nauczysz, szybko do ciebie feedback dotrze i go zastosujesz, zrozumiesz, to jest najlepsze, co może być w kimś, z kim się pracuje. To jest w ogóle taktyka dobra na to, jak się dostanie się już tą pracę, jest się na okresie próbnym, to warto nie udawać, że się czegoś nie wie, tylko przyznawać się do tego, że czegoś się nie wie i dużo pytać, bo może trochę zirytujemy kogoś, że mu zadajemy 300 pytań dziennie, ale z drugiej strony po tym miesiącu czy dwóch już będziemy się zbliżać w kierunku bycia koksem, jeśli będziemy wdrażać. Tak, no jest taka prawidłowość, że często jak ludzie są nowi w branży, to nie pytają, tylko próbują przez te 3 miesiące, wiesz, wypociny i się okazuje, że sobie z czymś nie do końca poradzą, tak jakby można. A ja wolę kogoś, kto będzie mnie męczył przez te 3 miesiące i zadawał mi pytania, ale ja będę wiedział, że po 3 miesiącach zrobił mega progres, to jest najważniejsze. No bo on też wtedy buduje takie zaufanie sobie u ciebie, że ty możesz mu oddelegować pewną pracę i nie musisz mu patrzeć na ręce, bo jak nie będzie czegoś wiedział, to przyjdzie sam, a nie potem się okaże na koniec projektu, że ktoś stworzył w teksturę 20 000 na 20 000. No. A to jest akurat w game devie bardzo istotne, żeby takich kwiatków nie robić. Nie? Tak. Nie ma tak popsuć pracy. Łatwo jest je przegapić i potem się okazuje po 2 latach, nie? Że o kurde, kto to zrobił? To jakieś tekstura 20K. No. A potem 5 FPS-ów. I czemu? Słuchaj, Kevin, ja ci bardzo dziękuję za rozmowę. Myślę, że będziemy tutaj kończyć, bo przybiliśmy już godzinkę w tym turbo gorącym dniu. Tak, 32 stopnie. W tym masakrycznie gorącym dniu. Słuchaj, ja jeszcze zachęcam słuchaczy i widzów do tego, żebyście weszli na profile Kevina.
obczaili sobie wszystkie jego działalności, a w szczególności Adv Anywhere. I to Kevin, dziękuję Ci i my się Dzięki pewnie również. zobaczymy w biurze. Tak, do zobaczenia w biurze. Hejka, do zobaczenia. Hejka, dzięki bardzo.